Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale dowiecie się, w jaki sposób zintegrować z Home Assistantem chińskie stacje pogody, które publikują dane do serwisu Weather Underground. Postaram się w sposób czytelny to opisać. Dodatkowo pokażę, jaką kartę pogody używam w moim Home Assistant i przedstawię Wam, jakie dzięki temu będą możliwości. Zapraszam wszystkich do obejrzenia, zwłaszcza jeżeli posiadacie lub planujecie zakup takiej stacji pogody. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A więc zacznijmy robić integrację stacji pogodowej z naszym Home Assistantem. Każdą stację, która współpracuje z serwisem Weather Underground, czyli tym serwisem tutaj, będziemy mogli sobie zintegrować, słuchajcie, z Home Assistantem. Dzięki temu otrzymamy nie tylko podgląd wszystkich tych danych, ale także całą historię, której tutaj nawet na tej stronie nie jesteśmy w stanie odczytać sobie w naszym Home Assistencie. Dzięki temu będziemy mogli sobie przeanalizować pełen okres czasu, który nas interesuje pod względem produkcji energii z wiatru, jeżeli mamy dodatkowo turbinę. Jeżeli nie, to będziemy mogli stwierdzić, czy jest to jakaś opcja opłacalna założenia takiej turbiny wiatrowej, czy nie. Choć muszę Wam powiedzieć, że ten rok tutaj niestety słabo się przedstawia, jeżeli chodzi o warunki wietrzne. W porównaniu do poprzedniego roku jest praktycznie tragedia, bo jest tak naprawdę tylko 1/3 tego, co wiało w zeszłym roku. Nie wiem dlaczego, pogoda się zmienia, przesuwa, bądź jest kapryśna. Wiatr niestety nie jest czymś, co możemy przewidzieć i co jest stałe, jak w przypadku paneli słonecznych czy słońca, więc taka stacja pogodowa da nam pewien obraz tego, co się dzieje u nas, w naszej okolicy, ale to wszystko i tak zależy od konkretnego miejsca, w którym się znajdujemy. Także tak to wygląda. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Żeby zintegrować stację pogodową, na przykład taką, jaką ja posiadam, ona oczywiście musi być skonfigurowana w serwisie pogodowym, tutaj jak widzicie, Weather Underground. I dlaczego nie w tym drugim? Bo jest jeszcze drugi serwis pogodowy, który też integruje te stacje chińskie, te stacje, które na przykład ja mam Vevor, czy tą drugą. A więc chodzi o to, że ten serwis udostępnia nam klucz API, czyli takie coś, dzięki czemu jesteśmy w stanie zintegrować te dane z naszym Home Assistantem, tak? On po prostu będzie się komunikował z tą stroną, podając klucz, dzięki czemu będzie otrzymywał te dane. Niestety interwał tutaj wynosi 5 minut, także wszystkie dane aktualizowane są co 5 minut. Jest to pewne utrudnienie oczywiście, ale już daje to jakąś ogólną wiedzę i zakres, że tak powiem, spojrzenia na to, co się dzieje w naszych okolicach. Stacja, którą ja posiadam, czyli ta stacja tutaj, Vevor na przykład, podaje bardzo dużo parametrów. Podaje temperaturę, wiatr, kierunek wiatru i całą resztę, ciśnienie. Podaje oczywiście ilość opadów na godzinę, tutaj jest akurat tak w milimetrach. Podaje jakiś jest indeks UV, podaje także moc, która w tej chwili jest, jak widzicie, ze słońca generowana na metr kwadratowy, co jest bardzo fajne, bo na przykład możemy sobie też wyliczyć, ile nasze panele mniej więcej mogą produkować, znając ich powierzchnię. Oprócz tego mamy także grafikę, która przedstawia nam temperaturę, prędkość wiatru, łącznie z porywami, tutaj pomarańczowe kropki, co widzicie, kierunek wiatru i dodatkowo parę innych fajnych rzeczy. Tutaj macie tą radiację słońca i tak dalej. Tu możecie zobaczyć, w które dni jakie było nasłonecznienie. Dzięki temu będziecie też mogli określić, które dni były dobre dla produkcji, jeżeli chcecie sobie w historię wglądać, jeżeli do czegoś Wam to się przyda. Oczywiście te wszystkie dane, które są publikowane tutaj na stronie, będziecie mieli w Home Assistencie. A więc nie przedłużając, przechodzimy do tworzenia integracji z serwisem Weather Underground. Cała integracja i jej stworzenie została opisana na tej stronie internetowej. Link do tej strony zamieszczę oczywiście w opisie tego filmu. Wchodźcie w opis, bo tam zawsze dużo ciekawych informacji dodatkowych Wam podaję. Są też kontakty do mnie, także zapraszam wszystkich, żeby sobie pod filmem sprawdzili. Tu jest opisane, co trzeba zrobić, ale ja Wam to też pokażę na własnym przykładzie, co trzeba zrobić i jak to zrobić. Stacja, którą ja mam, którą posiadam, ta tutaj, Vevor, ona mi wygenerowała 19 ENSI, czyli 19 punktów, które mogę ewentualnie sobie integrować ze swoim Home Assistantem, także zobaczcie, jak to wygląda. Ja to oczywiście robię tutaj na tym moim testowym Home Assistencie, który mam ze sobą. W domu oczywiście jest to i cały czas działa, ale dzisiaj dla próby spróbuję zintegrować tą drugą stację pogody, która tutaj jest, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Do całego procesu tworzenia integracji oczywiście niezbędny będzie HACS. który tutaj macie na pewno już zainstalowany w swoim Home Assistencie i dzięki temu będziemy mogli zainstalować tą integrację. Integracja nazywa się
Wonderground, tak jak tutaj napisałem, zobaczcie, ale w tej chwili u Was i u mnie tego nie ma, bo trzeba tą integrację dodać. Ona nie jest standardową integracją, więc niestety jej tam nie ma, więc będziemy musieli ją dodać. Żeby to zrobić, przechodzimy sobie na tą stronę, bądź kopiujemy ten link tutaj, który jest, on będzie u mnie w opisie i będziemy musieli dodać tutaj repozytorium, a więc musimy dodać niestandardowe repozytoria. W Home Assistant HACS właściwie, w HACS tutaj, klikamy na te 3 kropki u góry i robimy niestandardowe repozytoria. Klejamy sobie tutaj ten adres i zaznaczamy integrację. Tak jak widzicie, nic innego, tylko w ten sposób. I robimy dodaj. Dodaje nam się, widzicie, niestandardowe repozytorium, ono się dodało i w tym momencie pojawia nam się, bo miałem już wpisane tutaj, pojawia nam się coś takiego. I dzięki temu będziemy mogli sobie właśnie stworzyć integrację. Teraz, żeby to zainstalować, musimy w to wejść. I tutaj macie też cały opis, jak to zrobić. Oczywiście on do końca nie robiłem do końca tak samo, jak tutaj w tym opisie jest, więc pokażę Wam na moim przykładzie, jak ja to zrobiłem. Jeżeli chcecie, możecie spróbować u siebie dokładnie, jak jest tutaj napisane, łącznie z dodaniem tych tutaj opcji, wpisaniem ich do Configuration YAML, ale ja to robiłem bez tego. Także pokażę Wam, tak jak mówię, na moim przykładzie, jak to zrobić. Też wszystko działa. Czyli tutaj HACS, klikamy sobie oczywiście to i robimy pobierz. Pobieramy tutaj to, co nam tu pokazuje i już mamy integrację. Pobraną oczywiście, bo jeszcze trzeba ją teraz zainstalować. Teraz w ustawieniach, tutaj widzicie, jest wymagane uruchomienie ponowne. Home Assistanta oczywiście. Więc uruchamiamy oczywiście ponownie, bo to jest wymagane. Pamiętajcie, że przy instalacji dodatków i takich rzeczy niestandardowych wymagany jest restart Home Assistanta, więc przeważnie musicie to zrobić, żeby to działało prawidłowo. Więc zrobimy to w tej chwili. W tej chwili Home Assistant się uruchamia ponownie, jak widzicie. Utracono połączenie, łączę ponownie. Home Assistant się uruchomił ponownie, po czym możemy przejść do kolejnych czynności. Teraz musimy przejść jeszcze raz. Ustawienia, jak mamy, urządzenia oraz usługi. Tutaj w tym miejscu klikamy sobie i dodajemy integrację. Musimy dodać teraz tą integrację do naszego Home Assistanta, bo ona na razie została zainstalowana jako dodatek, jako integracja. Tak jak widzieliście, dodaliśmy to przez HACS i w tej chwili musimy dodać integrację. No i wpisujemy sobie Wonderground, ale my tylko wpiszemy Wund i nam pokazuje się ta integracja. Klikamy sobie ją i teraz podstawowe rzeczy, które musimy tutaj wpisać, to są klucz API oraz tutaj widzicie identyfikator naszej stacji pogodowej. Przechodzimy sobie do strony internetowej Weather Underground, logujemy się oczywiście na swoje konto, wchodzimy w moje urządzenia, tak jak ja to już mam zrobione i wybieramy sobie, jeżeli mamy jedną stację, to jedną, jeżeli mamy kilka, no to wybieramy sobie stację, którą chcemy zintegrować. No ja powiedziałem, że spróbujemy zintegrować sobie tą stację pogodową. Ona jest w tej chwili online, jak widzicie, czyli wysyła dane, więc musimy skopiować kilka rzeczy. Musimy skopiować ID, czyli to tutaj. Kopiujemy swoje ID stacji pogodowej, przechodzimy tutaj i wpisujemy tutaj nasze ID. Możemy je wkleić oczywiście. Następnie musimy znowu wejść tutaj i kliknąć na API. Potrzebujemy ten klucz skopiować. Tutaj jest klucz API, jeżeli nie macie, to możecie go wygenerować, to będzie generuj klucz API, jeżeli go nie posiadacie, ale przypuszczam, że już macie. Jeżeli nie, no to tutaj będzie opcja generuj. Ja już go mam, więc on po prostu jest tutaj ukryty. Ja go sobie odkryję, wy go nie będziecie widzieć, ale ja... Tak, więc sobie go skopiuję. Można oczywiście skopiować go przez ten przycisk, po czym przechodzimy z powrotem do Home Assistanta i wklejamy tutaj ten klucz. Klucz API i robimy zatwierdź, po czym pokazuje nam się, że utworzono integrację dla stacji takiej. Robimy zakończ. Mamy 19 ENSI w tej chwili, słuchajcie. 19 ENSI i teraz tak, nie stresujcie się, jeżeli na początku nie będziecie widzieć od razu danych, chociaż one już są też wyświetlane. Zobaczymy. O, tutaj mamy, widzicie? To jest prognoza pogody ze stacji pogodowej, jednej z tej małej. Ona tam dużo nie ma, więc indeks UV nie będzie się wyświetlał, bo jest 0. Będą się wyświetlały tylko i wyłącznie prawidłowo te dane, które są generowane przez stację pogodową. Ta stacja tutaj, mała moja, już wam pokazuję. Wejdziemy sobie w nią. Ona nie ma zbyt wiele danych, ona podaje tylko temperaturę, punkt rosy, wilgotność, kierunek wiatru i prędkość wiatru. To jest tylko tych kilka parametrów. Ta mała stacja nie posiada takich rzeczy jak indeks UV i cała reszta, jak ta nowa stacja Wewora, dlatego proponuję Wam sobie zakupić, jeżeli jeszcze nie kupiliście, na przykład tą stację, którą ja posiadam, link będzie też w opisie do tej stacji. Materiał
o niej także wyświetli Wam się tutaj u góry, który robiłem na kanale swoim. Bardzo fajna stacja, zresztą widzieliście na początku filmu, jak to wygląda i muszę powiedzieć, że stacja spisuje się bardzo dobrze. No, tutaj nie ma o czym rozmawiać, zasięg jest bardzo duży, u znajomego też jest taka stacja i tam jest dosyć duża odległość, nie ma z tym problemu, chodzi prawidłowo, odświeżają się dane, nie ma problemu z urywaniem połączenia, więc i na wyświetlaczu i na Home Assistancie wszystkie dane integrują się. Przydałoby się oczywiście odświeżanie szybsze, niestety nie ma tutaj tego, zaraz do tego też jeszcze przejdę za chwilkę. No ale wracając do tych parametrów, które nam się tu wyświetlają, zobaczcie, jest ciśnienie i jest nieznane oczywiście. Stacja ta pogodowa mierzy chyba to ciśnienie, czy nie mierzy, zaraz zobaczymy. Nie, tutaj akurat ciśnienia powietrza nie mierzy, więc tych danych, które ona nie podaje, po prostu one się nie będą integrować, jest nieznane. Jeżeli zobaczycie sobie na przykład prędkość wiatru, to już mamy 6 km na godzinę. Jeżeli zobaczycie się sobie tutaj w porywach oczywiście, tutaj jest 4 km na godzinę. No i teraz tak, te dane, tak jak widzicie, publikowane są w kilometrach na godzinę, tak jak na tym tutaj, na tej stronie, bo ta strona niestety nie przelicza na metry na sekundę. Jest to dosyć uciążliwe, bo trzeba to sobie przeliczać, ale jest na to sposób oczywiście. Pokażę Wam na zasadzie karty pogodowej, którą sobie zainstalowałem, która sama przelicza kilometry na godzinę na metry na sekundę. Pokażę Wam również, jak to wygląda na tamtej drugiej stacji pogodowej, którą mam zintegrowane ze swoim Home Assistantem w domu, ale do tego będę musiał się połączyć zdalnie oczywiście z tamtym Home Assistantem. Także tak to wygląda, widzicie. Jest fajnie, bo publikuje nam najważniejsze parametry, które tutaj są wyświetlane. Ta stacja, tak jak mówię, pokazuje nam te parametry, które są możliwe do odczytu. Teraz, jeżeli chcielibyśmy sobie przeliczyć, tak jak mówiłem, te wartości prędkości wiatru z kilometrów na godzinę na metry na sekundę, że tak powiem, w locie, albo żeby to się samo robiło, musimy oczywiście sobie zainstalować dodatek, który będzie nam to robił. Dodatek, a właściwie taką kartę pogody. I żeby to zrobić, to znowu musimy wejść sobie tutaj w HACS, no i tutaj w wyszukiwarce wpiszemy sobie weather, czyli jak pogoda po angielsku, i musimy znaleźć sobie jakąś fajną kartę, na przykład tą, którą ja używam sobie w domu. I tutaj właściwie w moim Home Assistancie, który też mam. No i na potrzeby tego filmu zainstalujemy tą kartę, żeby pokazać Wam, jak to się wszystko odbywa. Więc jeżeli wybraliśmy tą kartę, Weather Chart Card, tak jak widzieliście tutaj, tą, pobieramy ją oczywiście sobie na swojego Home Assistanta. To jest jakaś informacja jeszcze i teraz wczytujemy ponownie. Niektóre integracje wymagają wczytania ponownego, niektóre restartu. Zobaczymy, zrobimy to krok po kroku. Tu nie wyświetliła nam się informacja żadna, że trzeba cokolwiek uruchomić ponownie, więc przejdźmy sobie do karty. Powiedzmy, że chcemy sobie zrobić dashboard tylko i wyłącznie z stacją pogody i z wyświetlaniem pogody, więc możemy sobie zrobić dashboard i stworzymy sobie albo nowy, albo dodamy do istniejącego. Ja zrobię nowy tutaj, nowa karta od podstaw, nazwijmy ją pogoda. I niech ona będzie widoczna w pasku normalnie i robimy utwórz. Wyświetliła nam się tutaj pogoda, jak widzicie. Teraz przejdźmy do edycji. Przechodzimy tutaj do edycji. Tutaj macie ołówek. Wybieramy sobie, żeby to była na przykład pojedyncza karta. Wtedy nie będzie żadnych kafelek. I robimy zapisz. To będzie jedna karta i tylko i wyłącznie z pogodą. Teraz musimy dodać tą kartę, więc klikamy sobie ten przycisk na dole i szukamy tego, co nam się zainstalowało. Zobaczcie, jest tutaj ta karta, którą potrzebujemy do pogody. Zainstalowała nam się karta, więc ją dodajemy. Już domyślnie podstawiło nam się coś takiego, widzicie? Teraz my chcemy, żeby to było tak naprawdę to, co my mamy dokładnie. Otworzę sobie tutaj drugie okno z moim Home Assistantem, wejdę sobie w ustawienia oraz usługi i wejdę sobie tutaj w tą integrację, którą zainstalowaliśmy. Mamy 19 NC, z czego, jak tak mówiłem, większość z nich nie działa, bo stacja pogodowa nie podaje ta tutaj. Ta stacja Vevora wygenerowuje tak naprawdę wszystkie te 19 NC, czyli będziecie mieli dosłownie wszystkie, czyli punkt rosy, całą resztę, indeks ciepła i tak dalej, prędkość, kierunek wiatru, temperaturę, indeks UV i tak, te wszystkie tutaj parametry z tamtej stacji Vevora są dostępne. W tej stacji takiej małej dostępne jest tylko kilka. To jeszcze raz powtarzam, żeby nie było niejasności, bo to wszystko zależy od tego, co ma nasza stacja pogody. Więc tak, wejdźmy sobie tutaj, dodajmy tą kartę i już Wam mówię, co chodzi. Dlaczego dałem tutaj to? Bo potrzebujemy encję, która się nazywa tutaj. Widzicie? I tą encję
możemy, to jest nazwa mojej stacji oczywiście, tutaj wejdziemy sobie w ustawienia, możemy skopiować sobie identyfikator ANSI, żeby być pewni, że to na pewno ten identyfikator, a nie jakiś systemowy się podstawił, bo czasami tutaj też w Home Assistencie podstawia się systemowy identyfikator jakiejś pogody, bo Home Assistant ma domyślnie jakiś identyfikator. I teraz tak, żeby go tu wkleić, to trzeba włączyć edytor kodu. Tutaj na dole macie, widzicie, pokaż edytor kodu. No i tutaj w razie czego, jeżeli macie inny, wklejacie sobie ten, który skopiowaliście. To jest ten sam oczywiście, ale na potrzebę tego filmu pokazuję, żebyście wiedzieli, jak to się tutaj odbywa. Jeżeli macie jakąś tam inną pogodę, czy ściągnęliście jakąś inną integrację, to tutaj może być podstawiony po prostu inny identyfikator ANSI, niekoniecznie z tej stacji, którą zintegrowaliście z Home Assistantem w tej chwili, ten Weather Underground, więc żeby to zmienić, musicie po prostu w edytorze kodu wymienić ANSI na tą, która jest właściwa, czyli na tą. Tak jak pokazywałem. Jeżeli to się zgadza, to przechodzicie dalej do trybu wizualnego, no i robicie sobie tutaj dzienne, tutaj macie godzinne wyświetlanie temperatury i tak dalej. Robimy sobie dzienne, bo to będzie pogoda przynajmniej pokazana na kolejnych kilka dni. I teraz tak, tutaj macie style tych kart. Możecie zrobić taki, bądź taki. Jak Wam pasuje, tutaj macie, widzicie, taki bardziej nie rzucający się w oczy styl, tu macie taki bardziej, że tak powiem, wyraźny, wyrazisty. No i tak, tutaj w main macie te najważniejsze funkcje, które pokazują Wam te parametry, które powiedzmy Wasza stacja dostarcza. Możecie sobie wyłączyć takie parametry, których ona nie dostarcza. Wtedy one znikną tutaj z tej funkcji. Widzicie, wyłączyłem ciśnienie, jeżeli je włączę, to nadal tutaj jest, ale jest NA czy NAN, bo stacja nie generuje tego. Oczywiście, jeżeli macie inną encję, to możecie sobie tutaj podstawić to też. Prawdopodobnie w tym edytorze kodu gdzieś jest, jeżeli nie ma, to jest to jako dodatkowa opcja, która jest tutaj alternatywna encję, widzicie? I tutaj macie ciśnienie też i możecie podstawić tutaj opcje, już się jakieś domyślnie podstawiają, pressure, sensor, ale oczywiście nadal jest NA, bo NAN, ponieważ nie mam tego z mojej stacji, ona nie generuje tego. Ale jeżeli macie jakieś sensory na dworzu zamontowane, jakieś, które jesteście w stanie sobie tutaj dodać, to oczywiście możecie to zrobić. Wystarczy skopiować encję i tutaj ją wkleić, bądź znaleźć ją z listy, która tutaj się znajduje. To jest tutaj w alternatywnych encjach. Jeżeli tutaj nic nie wpiszecie, to będzie to, co stacja pokazuje. Oczywiście niepotrzebne rzeczy możecie wyłączyć, żeby nie pokazywały się tutaj jakieś dziwne rzeczy. Tak to wygląda. Dodatkowo macie tutaj opcję jednostek. Widzicie? Jednostki. To jest to, na czym zależało nam. Tutaj macie wiatr w kilometrach na godzinę. Tu możecie konwertować sobie ciśnienie, jeżeli wasza stacja pokazuje ciśnienie, to tutaj macie w hektopaskalach, milimetrach subkartenci i tak dalej. Tutaj konwertujecie sobie prędkość wiatru na przykład na metry na sekundę. Zobaczcie. I automatycznie zmieniło nam się na metry na sekundę. Nie musimy tego przeliczać, mimo że strona, która generuje w kilometrach na godzinę, nie ma możliwości tego wysłania w metrach na sekundę, to ta karta do pogody już zmienia Wam sytuację i prędkość wiatru możecie sobie mierzyć w metrach na sekundę, w bufortach czy milach na godzinę, jak tam chcecie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką jednostkę w danym rejonie stosujecie i która jest dla Was wygodna. Ta karta daje dużo możliwości, więc jest to akurat fajne. Jest oczywiście minus tej karty, o którym zaraz Wam powiem. Tutaj możecie dodatkowo włączyć sobie animację, bądź włączyć i jakieś tam wielkości cyferek pozmieniać, jeżeli też chcecie. Nie ma problemu żadnego. Nazwać możecie to sobie pogoda moja, jakkolwiek i zapisujecie taką integrację. Pokazuje Wam się oczywiście ten tytuł, który przed chwilą wpisałem i pokazuje Wam się temperatura, wilgotność, wschód, zachód słońca oraz kierunek i prędkość wiatru. Jeżeli użyjecie stacji pogodowej, która mierzy opady, to też Wam tutaj będzie się wyświetlało takie coś jak opady. Minus tej karty jest taki, moi drodzy, że nie możecie sobie kliknąć, żeby zobaczyć historię, widzicie? Tutaj nic niestety takiego się nie może odbyć. Możecie sobie zobaczyć podgląd temperatury, ona się ładnie podświetla, ale jeżeli chcecie wejść w historię prędkości wiatru, to na tej karcie nie możecie tego zrobić. Jeżeli dodacie sobie to jako kafelki czy cokolwiek innego, albo zrobicie sobie drugą kartę, gdzie wpiszecie konkretną encję na przykład, jeżeli chcecie, możecie zrobić sobie, dla przykładu wezmę jakąkolwiek, takie coś z wykresem i musimy wpisać albo znaleźć to, co nas interesuje. Ja wpisałem tytuł mojej stacji, bo pod tym się generują wszystkie encje z tej stacji. I na przykład weźmy sobie
temperaturę. Już się wyświetliła temperatura, łącznie z wykresikiem jakimś małym. Oczywiście dopiero co to zintegrowałem, więc ten wykres dopiero zaczyna tak naprawdę się zmieniać, więc tak to wygląda. Ikonkę możecie zmienić, tam jakieś różne są ciekawsze informacje. No i jak zrobicie sobie na przykład taką kartę, jedną do temperatury, drugą do wilgotności, to już wszystko zależy od Was oczywiście, to tutaj widzicie, macie możliwość kliknąć na Encję i wyświetla Wam się historia. Wyświetla Wam się historia, z 13 spada. Oczywiście to jest dopiero kilka minut tej historii, odkąd nagrywam ten film, więc nie ma tutaj wielkiego pola do popisu, żeby pokazać, ale już daje to możliwość sprawdzić w interwale czasowym, który ewentualnie Was interesuje, jak to wyglądało. Pamiętajcie, że możecie to sprawdzić łącznie z poprzednim rokiem. Teraz tak, jak to wygląda na takiej działającej stacji Vevor, którą posiadam, już Wam pokazuję, tylko przełączę się oczywiście do mojej stacji i do mojego Home Assistanta, który mam w Polsce. W tej chwili za granicą jestem akurat, ale już się do niego łączę. No dobra, w tej chwili jestem już na swoim Home Assistancie, który mam w domu. Zobaczcie, działa to sobie fajnie cały czas. I jeżeli wejdę sobie w stację pogody, którą posiadam, to u mnie podaje się wszystkie tutaj, właściwie wyświetlają się wszystkie informacje, tak jak widzicie, z tej stacji Vevor, którą posiadam. Jest kierunek wiatru, jest prędkość wiatru, poryw wiatru, indeks promieniowania, wschód-zachód, temperaturę, ciśnienie, wilgotność i to są te dane, które się wyświetlają. Widzicie, tutaj też mi prognozuje jakiś opad deszczu. I teraz, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć sobie w historii, jak to wygląda, to ja sobie przejdę do tej integracji. I jak widzicie, 19 Encji mamy tutaj, tak samo jak w tamtym przypadku. I jeżeli chciałbym sprawdzić sobie prędkość wiatru, zobaczcie. I teraz pokażę sobie też w kilometrach na godzinę, oczywiście pamiętajcie to jest, bo tamta tylko i wyłącznie karta przelicza to na metry na sekundę, a Encja generuje cały czas kilometry na godzinę. Ale jeżeli chcielibyśmy zobaczyć to w obrębie czasu jakimś na przykład, to możemy zrobić coś takiego i mamy tutaj pełen wykres, jak to wyglądało. Dlaczego nie ma tego więcej? Dlatego, że zmieniłem bazę danych, słuchajcie, ponieważ oryginalna baza danych w momencie, gdy chciałem sobie zrobić większy interwał czasowy, strasznie zamulała. Były takie lagi, że niestety nie szło tego zrobić. Pewnie jeżeli macie taki problem oczywiście, że chodzi Wam to strasznie powoli, ta baza danych bardzo szybko i przyzwoicie działa i jeżeli chcecie i macie problem na przykład, że chodzą Wam wolno wszystkie dane i wolno się wczytują, to jest rozwiązanie tego problemu dla Home Assistanta. Jeżeli będziecie zainteresowani, piszcie w komentarzach. Pokażę Wam, jak zrobić integrację z tym właśnie dodatkiem, z tą nową bazą danych. Omijamy starą bazę danych oryginalną, którą ma Home Assistant i przenosimy wszystkie dane, a właściwie zaczynamy generować od nowa wszystkie dane na MariaDB, tą nową bazę danych. Jeżeli podobał Wam się film, oczywiście piszcie w komentarzu, jeżeli to u Was działa tak samo, dajcie znać. Myślę, że integracja nie była jakaś skomplikowana i myślę, że fajna sprawa, wszystkie te dane sobie w komputerze trzymać i ewentualnie analizować, jeżeli jest taka potrzeba. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli film się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. No i to wszystko. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się. Do następnego filmu. Pozdrawiam.